We begin our report with the kidnapping of 4 Americans in Mexico. Meksyk. Kraj, w którym dochodzi do największej liczby porwań na świecie. Rocznie zgłasza się ich ponad 1000. Meksyk od lat boryka się z problemem brutalnych karteli narkotykowych, które kontrolują duże obszary kraju. W ciągu ostatnich 15 lat wojna z kartelami pochłonęła życie ponad 300 000 osób, a przemoc w niektórych regionach jest codziennością. Najpotężniejsze organizacje walczą o kontrolę nad handlem narkotykami, przemytem i porwaniami. Jednak Meksyk to nie tylko ciemna strona, to także rajskie plaże, niezapomniane imprezy, tequila i turystyczne oazy. Zapraszam na pierwszy odcinek z tego fascynującego kraju. Byłem tu oczywiście już parę lat temu, jeśli pamiętacie, jeśli byliście od tego czasu na moim kanale, to wiecie jak było świetnie. Pokażemy Wam niesamowite miejsca, które naprawdę bardzo warto odwiedzić, ponieważ będziemy bardzo dużo się przemieszczać. Planujemy być w jakichś 5 lub 6 różnych miejscach. Spędzimy tu może około 2 tygodni nawet. Za nami piękny hotel, który znaleźliśmy na Zona Hotelera. Tutaj normalnie to jak chcecie ładny hotel, tam to zapłacicie $500, a my znaleźliśmy za 50, w którym jesteśmy kilometr od głównych miejsc, imprezami ze wszystkim. Także naprawdę super. Pod względem piękny, to nie chciałem powiedzieć, że on jest piękny, tylko jest tak. Jest tani, jest tani. Nie, jest dobry, a nie, jest Nie, tani. jest tani, jest tani. Jest dobry, jest tani. $50. Później Wam pokażę, jak wygląda pokój, ale to nic. Chodźcie, zobaczycie, co tu jeszcze mamy. Czekaj, tutaj jest Ale też... też... Lokalizacja jest idealna po prostu. Mamy od razu koło siebie blisko sklepik, restauracje jakieś. Ładne palmy tu są. Tutaj gdzieś ma skromną chatkę z łódką. No i co trzeba uważać? Krokodyle. Tak to jest. Tutaj jesteśmy właśnie od strony jeziora, które jest. Tutaj wszystko dookoła to idzie Zona Hotelera, czyli najważniejsze miejsce właśnie w Cancun, najbardziej imprezowe. Tutaj przed nami już jest całe to miejsce, gdzie się znajdują imprezy. Tutaj widać Coco Bongo przed nami dokładnie też, czyli jedna z najlepszych imprez, jakie tu są, a w sumie największe show. Ale moi drodzy, musimy pamiętać o tym, z czym najbardziej ludziom się kojarzy Meksyk. Bo na pewno są to piękne plaże, niesamowite widoki, no jakby to powiedzieć, no państwo Majów. Tutaj było, wiecie, to jest niesamowite miejsce pod takim względem. Tu jest najwięcej piramid na całym świecie. Na przykład, oczywiście najbardziej popularną, czyli Chichen-Itzę Wam pokażemy w którymś tam odcinku. Jeden z 7 cudów świata. Byłem już, ale Ala nie była, także jedziemy jeszcze raz. Niesamowite cenoty, które tutaj są, które też Wam pokażemy. Oczywiście Meksyk jest krainą tequili. No jak ktoś lubi, no to idealne miejsce. Ale także największe na świecie kartele narkotykowe i nie ma co mówić, ale o tym będzie trzeba bardzo wspomnieć, dlatego w tym odcinku też Wam powiem o bezpieczeństwie, jak to tutaj wygląda w tym kraju, bo trzeba podkreślić, że pod względem właśnie tego, jak to wygląda, pod względem karteli narkotykowych, tym ile ludzi tutaj ginie, ile ludzi jest zaginionych w ogóle cały czas, bo wiem, że w ostatnim czasie ta liczba to było chyba 125 000 ludzi. To jest po prostu coś strasznego i dlatego będzie trzeba Wam o tym też powiedzieć. Oczywiście giną Meksykanie, turystów, no czasem się zdarza, ale turyści bardziej są chronieni, ponieważ większość z tych hoteli po prostu też należy do tych samych ludzi, którzy trzymają cały Meksyk. No tak to tu wygląda. No, dlatego trochę Wam przedstawię później co i jak, ale także pokażę Wam, jak piękny jest Tulum. Tak w ogóle to dzisiaj miał uderzyć tutaj tajfun. No ale na to na razie nie wygląda. No od rana padało, ale teraz jest cudownie. Może później uderzy, albo jutro. Mieliśmy jutro jechać na wyspę Holbox, ale nam odwołali, powiedzieli, że wyspa jest zamknięta, ponieważ uderzy ten tajfun i możemy dopiero przyjechać za 3 dni. Co do
wielkości Meksyku. Musicie wiedzieć, że Meksyk jest pod względem ludności 10. najbardziej zaludnionym krajem świata. Mexico City, czyli stolica Meksyku, jest 6. najbardziej zaludnioną stolicą na świecie, czyli tam ponad 22 miliony ludzi. Ale co do liczb, to też musicie wiedzieć, ilu Meksykanów już stąd wyjechało do Ameryki, bo ludzie przekraczają granicę legalnie i nielegalnie. Podobno ta liczba wynosi już 35 milionów. Także jak pojedziecie do takiego Miami na przykład, to tam łatwiej się dogadać po hiszpańsku niż po angielsku. I tak to już wygląda teraz. I wcale nie żartuję, kto był w Miami, dobrze wie, o czym mówię. W tym hotelu się zatrzymaliśmy właśnie, hotel Imperial Laguna. Tutaj dookoła tej zony hotelery cały czas jeżdżą takie shuttle busy. Do busa wsiadacie, kosztuje 10 peso. 10 meksykańskich peso to jest 2 zł. To jest naprawdę bardzo tanio i możecie sobie jeść. My dzisiaj trochę też tym pojedziemy, także Wam pokażemy później. Co do przyjazdu do Meksyku, jeśli jesteście obywatelem Polski, a jesteście, to nie potrzebujecie żadnej wizy. Przylatujecie po prostu na lotnisku, cyk, załatwione. Także nie trzeba tego załatwiać. W ogóle do wielu tutaj krajów w Ameryce Środkowej lub Centralnej, jak chcecie, ale kałuże, i dodatkowo w Ameryce Południowej, w większości krajów nie potrzebujemy wizy, dlatego że mamy super paszport i doceniajcie to, skąd jesteście, pamiętajcie, bo to bardzo ważne. To są te autobusy właśnie, co jeżdżą zona hotelera i one też tak samo jeżdżą właśnie do centrum Cancun. Pamiętajcie o tym, że jak bierzecie hotel, to bierzcie w zona hotelera, nie bierzcie w centrum Cancun. No bo to jest po prostu najlepiej. I tutaj właśnie w górnej części też są najpiękniejsze plaże. Co jeszcze powinniście wiedzieć? Względem tego, jak to wygląda właśnie z narkotykami, z przemytem do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To Meksyk jest teraz numerem 1 pod względem właśnie przemytu, tam oczywiście kokainy, heroiny, marihuany i tak dalej, do Stanów Zjednoczonych. Przemycają po prostu tam miliardy dolarów. Jest to bardzo duży problem właśnie. Dlatego te kartele narkotykowe tutaj działają na taką skalę. Oczywiście takim największym kartelem jest kartel Sinaloa, którym rządził El Chapo, który po prostu, wiecie, on był najbardziej znanym takim przemytnikiem i baronem narkotykowym na świecie, który znają wszyscy ludzie. To jest oczywiście Pablo Escobar z Kolumbii, który już nie żyje, bo go zabili. Ale to jest po prostu, wiecie, tak jakby, żeby się nie zabrzmiało, ale człowiek legenda, że każdy sobie kojarzy, każdy słyszał albo wie, jak wyglądał Pablo Escobar. No i były też oczywiście seriale, filmy i tak dalej. Ale po nim pojawił się El Chapo, meksykański baron narkotykowy, który był po prostu dużo bardziej rozwinięty, dużo większy i jego nie przebił nikt. Znaczy jeszcze przebił jeden gościu, ale to już było później. Dla którego podobno on pracował już później, ale on był taki znany. I właśnie jego kartelem teraz kierowali jego synowie, ale wiem, że w ostatnim czasie też jego syna jakiegoś tam złapali też. No ale to i tak wiecie, to wszystko i tak cały czas działa. Właśnie po jakimś czasie później okazało się, że nawet El Chapo to też nie prowadził tego wszystkiego, tylko był jeszcze na nim El Mayo, czyli totalny, wiecie, szef wszystkich szefów. No, ale czy tak było, czy nie, to tego nie wiem. Ale tak było napisane. Plaże w Meksyku dla mnie są naprawdę jednymi z najładniejszych, jakie są. Klimacie. No i patrzcie, to jest po prostu niesamowite. Zaraz jeszcze odpalę drona i zobaczycie, jak to wygląda ładnie z góry wszystko. Wyglądało z góry ta część, zona hotelera. Tutaj gdzie są prywatne, typowo hotelowe tylko plaże. Później pojedziemy jeszcze w inne miejsce, to też pogadamy gdzie indziej. Tutaj po prostu jest tak pięknie, że my z Alą ogólnie nie jesteśmy jacyś plażowi ludzie. Oczywiście kochamy mieszkać na wyspie, bo plaże, posiedzieć sobie na plaży, ale bardziej na zachód słońca pewnie niż w dzień i się opalać. W beach barze sobie posiedzieć, o. Taka plaża to ok, ale... Tu aż się prosi. No, tu jest naprawdę tak cudownie. No, takiego koloru wody to no, w Tajlandii to nie mamy, no nie ma co gadać. No. Takie to chyba tylko na Karaibach.
Okej, teraz Wam pójdziemy pokazać trochę bardziej centralną część, w której się właśnie dużo dzieje i oczywiście wieczorem też pokażę Wam, jak to wygląda, jak wszystko ożywa imprezowo. No, jesteśmy tutaj też w aptece, byliśmy przed chwilą zapytać o SIM kartę, bo też Pani sprzedaje, ale coś się nie opłaca za bardzo, chyba sobie kupiłem po prostu eSIM. Ale tutaj na przykład w Meksyku z kupnem różnych rzeczy nie ma żadnych problemów. W aptece Pani od razu pyta, czy potrzebujecie coś mocnego, jakieś przeciwbólowe, jakiś Valium, klonozepam. Widzieliśmy nawet fentanyl. Psychotropy, no widzieliśmy nawet fentanyl, że to sprzedają w tabletkach. Dodatkowo możecie sobie wziąć całą listę, sterydy sobie możecie wszystkie kupić, oczywiście kosmicznie drogie. Jest free delivery. Jest free delivery, możecie do hotelu zamówić. Ale dobra, to nie było śmiesznego, ale dziwne, prawda? No i dodatkowo z dostępnością różnych rzeczy w Meksyku, to jest po prostu tak. Wychodzicie na miasto, co chwilę ktoś Was pyta, czy chcecie kupić tabletki jakieś, czy chcecie kupić wszystko po prostu. Także jest jak jest. Terie to jest sieciówka. Już parę tutaj widzieliśmy. Tutaj 124 miliony, thank you, 124 miliony ludzi mówi właśnie po hiszpańsku. To co ciekawego jeszcze jest, że w samych Stanach Zjednoczonych 45 milionów ludzi mówi też w języku hiszpańskim. Jest po prostu niesamowite. Byliśmy teraz zapytać właśnie o karty SIM i szczerze Wam powiem, że to w Cancun to się na pewno nie opłaca kupować, bo byliśmy w paru miejscach i nawet w normalnym, zwykłym sklepie takim lokalnym i bardzo dużo wychodzi. Bo za samą kartę chcą 45 zł, plus dodatkowo doładowanie za 6 giga wychodzi 100 zł. To się już nie opłaca, bo na przykład, to nie jest reklama, żeby nie było, ale my używamy czasem Holafly, to tam po $5 dziennie było? $5 dziennie chyba, unlimited, a tutaj mieliście, wiecie, 150 zł prawie wychodziło za 6 giga tylko, a dla nas 6 giga to jest na 2 dni. Nawet nie czasem, no właśnie. Miasto Mexico City, czyli stolica Meksyku, jest uważana za jedno z najbardziej niebezpiecznych miast i stolic na świecie. Bardzo dużo ludzi oczywiście ginie, dużo osób jest zaginionych, mordowanych, okradanych itd., itd. Ja byłem tam 4 lata temu, spędziłem parę dni w Mexico City. No i no wiecie, no jak się przyjeżdża jako turysta, tam pewno jest zupełnie inaczej niż jak tam żyjecie. Turyści też tutaj są. Hello, thank you. Turyści też tutaj są chronieni oczywiście, żeby nie było takiej, wiecie, złej sławy, żeby nie bali się przyjeżdżać. No Meksyk jest jednym z 10 najczęściej odwiedzanych krajów na świecie przez turystów. Także wiecie, oni też to muszą pilnować. Mimo tego, że kartery zarabiają pieniądze. Ej, ale co to za Meksykaniec? Ej, a wiecie co się tu wczoraj działo? Poczekaj. Pokażę Wam, co tu się wczoraj działo. Jeden gościu zalany w trupach, siedział tak. Nie, on gadał coś do niego. Bo gościu nie kompletnie odjechał, nie? Gada coś do niego. Drugi stoi przed nim. Tak, kuli się wali. Goście mieli taką fazę, że szok po prostu. Dobre to. Kochanie, zdradzę Ci jeden sekret, który wyczytałem też. Co? Wiesz, że tutaj uderzył właśnie w Meksyk meteoryt, który zabił wszystkie dinozaury? Tak. Naprawdę. Znaczy, czy naprawdę to nie wiem. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Ale ktoś tak sądzi, że tak się stało właśnie. Ale ciekawe jest to, że w Meksyku jest najwięcej piramid na świecie. Piramid oczywiście Majów. A tak naprawdę te najbardziej znane są w Egipcie. Dobra, tu jesteśmy w tej imprezowej części. Tu wszystko, co się dzieje, pokażę Wam oczywiście wieczorem. Bo teraz wygląda jak wygląda, a to, co się dzieje tu wieczorem, jak to wszystko ożywa, to jest zupełnie coś innego. No ale tak jak w każdym imprezowym miejscu oczywiście. Coco miejsce, gdzie wielkie show się odbywa, trwa około 4 godzin, później impreza, ale wejście $135 od osoby. Bardzo dużo. No i co chwila można spotkać patrole policyjne właśnie, jak jeżdżą albo samochodami po prostu uzbrojeni od stóp do głów, a po prostu chodzą też i patrolują. Ja życzę w Tajlandii na pato.
No trochę tak jest, właśnie mówiłem, że tutaj zupełnie inaczej wygląda w dzień, inaczej wieczorem. No, inaczej w dzień, inaczej wieczorem. No. Ej, ale tutaj może do tego Senior Frog chodź zjeść. To chodźmy, tylko... Mexican Food and Fiesta. Teraz wam pokażę, jak wygląda tutaj plaża publiczna, którą każdy sobie może przyjść. Ona właśnie znajduje się między Mandalay a Cocobongo. Tu jest wejście, znaczy jedno z wejść pewnie. No, powiem wam, że fale tu są mocne. Czyli się zbliża ten huragan chyba. Przecież na tamtej plaży nie było ani jednej fali. Czyli coś tu już idzie. No już wiatr widać. Znaczy czerwona flaga. Ale wieje już. Jechaliśmy teraz jeszcze na Playa Delfines. No ale najgorsze jest to... Oj tara. Zaraz wam pokażę, przyjechaliśmy, bo tutaj jest taki piękny napis, znaczy był. Piękny napis Cancun. Taki bardzo popularny. No ale niestety stało się tak, że z napisu Cancun zostało Can. No i patrzcie, jak trafiliśmy. Akurat ściągają napis. Pewnie, żeby go odmalować. No cóż, trudno. Pojedziemy teraz do centrum Cancun, do miasta. Właściwie przedtem wam też mówiłem, że jak będziecie szukać hotelu, no to w centrum, a tutaj to jest naprawdę kawał drogi. Szukajcie w zona hotelera zawsze. A jesteśmy właśnie na Playa Langosta. Sama Playa Langosta, sorry. Sama plaża, nie playa, plaża. Nie robię jakiegoś wielkiego szału. Ale tutaj jest drugi napis właśnie Cancun. Jeśli pojedziecie tam i go nie będzie, chociaż może już być, bo brali go po prostu do renowacji, to tu możecie też sobie przyjechać, zrobić zdjęcie. Zaraz wam pokażę, byliśmy tam przed chwilą, ale tyle ludzi było, że zrezygnowaliśmy i wracamy znowu. Jesteśmy teraz w centrum Cancun. Idziemy właśnie na terminal ADO, na który zarezerwowaliśmy sobie wczoraj bilety, żeby pojechać jutro na Holbox. Ze względu na to, że nasz wyjazd się przenosi, to musimy ich zmienić właśnie rezerwację. Mam nadzieję, że nam zmienią. No za dwie osoby 150 zł zapłaciliśmy. Plus dodatkowo do tego jeszcze trzeba prom na miejscu kupić, to jest za sam autobus. Ale to jest najłatwiejsza trasa, żeby się tam po prostu dostać. Najpierw autobusem 2,5 godziny i później jeszcze chyba pół godziny się płynie. Jak będziecie szukać busów właśnie, to pamiętajcie, ADO Bus Station to jest takie najbardziej popularne. I dodatkowo, co do bezpieczeństwa, no to podobno trzeba uważać tutaj na kradzieże. Znaczy nie ogólnie tu, tylko w Meksyku. I też kiedyś ktoś się mnie pytał, czy bezpiecznie jest tutaj sobie wynająć samochód i podróżować samochodem. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem, ale czytałem na forach, że to nie jest rozsądne, że lepiej tego nie robić. Lepiej sobie wziąć właśnie taki autobus i tak dalej, no bo to jest takie oficjalne. Na pewno jest dużo bezpieczniej. A samotna kobieta to już raczej na pewno nie polecam. Facet to jeszcze facet, ale faceta też łatwo mogą grabić. Nie ma problemu z tym. No i sprecyzuję jeszcze, bo Ala mi teraz powiedziała, że to źle zabrzmiało. Nie, jeśli wynajmujecie samochód, nie, że firma was szuka albo coś, tylko że na przykład wiecie, gdzieś was mogą zatrzymać jakiś ktoś z kartelu albo coś i was po prostu okraść. No, tak to wygląda. Ale też nie na zawsze się to może zdarzyć. To są... Będzie albo nie będzie, no tak to wygląda. Dobra, przyjechaliśmy teraz jeszcze w centrum, byliśmy to załatwić, co mieliśmy załatwić i teraz idziemy na Mercado 28. To centrum oczywiście już wygląda zupełnie inaczej. Żebyście wiedzieli od razu. Tutaj jest właśnie dużo hoteli też w tej okolicy, co teraz tu chodzimy. Także tak jak wam mówię, jak bierzecie, to tylko zona hotelera. A ten targ, na który idziemy, to jest właśnie jeden z takich najbardziej w sumie popularny, polecany przez wszystkich. Do 19 jest otwarty. Także idziemy sobie kupić coś ciekawego. Idę kupić jakieś 2 koszulki też, jakąś pamiątkę i zjeść coś dobrego. Meksykańskie jedzonko. Najważniejsze, że z biletami się udało. Pani sama powiedziała, że bez problemu nam zmienią rezerwację przez to, że ten huragan idzie. Jak będziecie mieli możliwość się wybrać do Meksyku na wszystkich świętych, to myślę, że to jest najlepsze święto, jakie w ogóle tutaj jest. Najbardziej celebrują. Wszyscy przebierają się za kościotrupy, kobiety się przebierają za Katriny.
niesamowite. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się być właśnie w tym okresie. No i dojedziemy właśnie na Mercado 28. Jak będziemy robić kolejny dom, to takie umywalki. Thank you so much, senior. Thank you so much. Just looking. Fajne są te pamiątki takie. Oj, Frida Kahlo. No. Ulubienica Ali. Najbardziej znana chyba postać w Meksyku. I najbardziej znana malarka na świecie. Tak, a byłem pod jej domem w Mexico City, nawet nie wiedziałem kto to jest, nie wchodziłem do środka, mówię, a nie znam, idę dalej. Dopiero jak poznałem Ale, to się dowiedziałem, kim jest Frida Kahlo. Frida Kahlo była meksykańską malarką, znaną z niezwykle osobistych i symbolicznych autoportretów. Jej sztuka często odzwierciedlała ból fizyczny i emocjonalny, którego doświadczyła przez całe życie, w tym wypadek, który na zawsze zmienił jej zdrowie. Frida czerpała inspirację z kultury meksykańskiej, wplatając w swoje prace elementy ludowe i surrealistyczne. Dziś uznawana jest za ikonę sztuki feministycznej i jedną z najważniejszych postaci w historii sztuki XX wieku. Ciekawe, co ciekawego tu dostaniemy. Plan jest kupić coś. O, stroje tu będziesz mogła sobie kupić też. I już jak spytaliśmy o coś, jaka jest cena, to jest już połowę mniejsza niż to, co tam w zona hotelera. Także jak będziecie się wybierać na zakupy, to przyjeżdżajcie tutaj. Zdecydowanie kupicie wszystko taniej. Tutaj jest trochę jak na night markecie na Phuket. O, Ala, jak ta sławna to się nazywa, co czaszki sprzedawała? Tamara. Czaszki z Meksyku, powiem wam tak, leczą, ale nie powiem wam co, bo ktoś jeden już powiedział, co one leczą i... Jezu, jak można coś takiego powiedzieć? I za ile one były? Jedyne 250 zł? Nie, 3000. 3000 A zł? takie same identyczne na AliExpress były za 300 zł, czy tam nawet 200. To ładna promka. Nie, to się opłaca. No, idziecie sobie nawet targiem i też wam proponują, czy nie chcecie sobie kupić jakiś przypadkiem używek. Ale ładnie to wygląda. O, thank you. Tequila Mexicana, wszędzie sprzedają tutaj tequilę. Co do tequili, to wam pokażemy. Będziemy na pewno w destylarni, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Kiedyś już byłem i myślę, że to jest warte, żeby pokazać. Oczywiście tequilę się pije ciepłą, z cytryną i z limonką. Nie każdy lubi, a akurat spoko, dla mnie jest okej. Nie no, ta czaszka też musi lecieć tak, że ona ma na pewno super moc, ale na bank. To od razu widać. Dobra, ogólnie powiem wam tak. Ten targ to jest miejsce dla kogoś, który przyjeżdża sobie kupić pamiątki. Bo nic konkretnego. Nic konkretnego nie kupicie, takiego, że jak, nie wiem, no takie pamiątki, takie typowe pamiątki. Ubrania No, to... tutaj Polako. Polako. Ubrania nie za bardzo fajne. Thank you. Jakbyście pytali jak mój hiszpański, całkiem sobie radzę. No i dobra, jest już wieczór, 21:30. Ruszam na miasto pokazać wam, jak tam wygląda życie nocne. Teraz możecie przez kawałek zobaczyć urywki z naszego pierwszego wieczora, który przyjechaliśmy. Za dużo wtedy nie nagrywałem, ze względu na to, że się po prostu bawiliśmy. Mieliśmy czas dla siebie. Siemanko i zaczynamy nasze życie nocne. O, kiedyś tu jadłem po imprezce. Zaczynam. Thank you. Idziemy właśnie do Coco Bongo na imprezkę. Wasze zdrowie. Nic się tu nie zmieniło od tego, jak byłem 4 lata temu. Ale tu się dzieje. Ja tu byłem ostatnio 4 lata temu. Te były czasy, jakie były. A teraz to jest zupełnie inaczej. Ale ludzi wszędzie. I jeszcze teraz dodatkowo nie ma sezonu. Jeszcze się sezon nie zaczął. Najpierw zaczynamy oczywiście od
Coco Bongo i piękne show, które tutaj robią. Zaczynamy imprezę Coco Bongo! Ale się będzie tu działo. Ja tu już byłem kiedyś 4 lata temu. No i było naprawdę ciekawe. It's show time! Idzie taka burza, ten huragan jest tutaj już coraz bliżej i mam nadzieję, że jeszcze zdążę wszystko sobie nagrać, żeby wam pokazać, dopóki mnie złapie. Ale grzmi już tak. O. Cały czas błyska się przede mną. Ze względu na to, że odwołali nam wyjazd na Holbox, po prostu wyspę zamykają przez ten huragan. Ruszamy jutro do Playa del Carmen. Nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie. O, widzicie, co się dzieje? Wow. Ja się zastanawiam, czy w ogóle damy radę jutro stąd wyjechać. Jak to tu uderzy. Patrzcie, co się z palmami już dzieje. O, ale tu będzie wesoło w nocy. No i nie zdążyłem. Uderzyło. Ale nie fart. Kurde, zabrakło paru minut, żeby dojechać do miasta. Ale zresztą i tak bym tam za wiele nie pokazał. Jest taka ulewa, że szok. Naprawdę starałem się. A nic, może jeszcze będziemy jedną noc tutaj w Cancun. Jakiś dzień może jak będziemy z Holbox wracać. Między Holbox a Isla Mujeres, bo i tak trzeba wrócić do Cancun. To jeszcze może wtedy wam pokażę. O, ale coś się zaczęło. Ciekawe, co tu będzie w nocy się działo. I jutro. Przed tym huraganem ostrzegają już wszędzie. Zresztą jak zamknęli wyspę i pewnie jeszcze inne też, to się nie ma co dziwić. Ale cały dzień się utrzymało w miarę spoko, no i się zaczęło. Okej. Nam zostaje ten wieczór spędzić w pokoju i czekać do rana, co tu się wydarzy. Czy pojedziemy dalej, czy nie? O tym zadecyduje huragan. Ale miejmy nadzieję, że pojedziemy. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam. A i jeszcze do tematów, które dojdą, będziemy jeszcze na samym końcu na bakalar, czy bakalar. A co to jest bakalar? Jeśli nie wiecie, to sprawdźcie. Później polecimy do Belize. Znaczy pojedziemy. Mamy zamiar się teraz drogą lądową przemieszczać, ale jak będzie, to się też okaże. No, dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, że zbieram 10 000 lajków pod każdym filmem, komentarze i oczywiście zostaw subskrypcję. Pozdro.